Na lotnisku w Auckland widoczne są dwie nazwy: Nowa Zelandia i Aotearoa. Tak nazywają swój kraj Maorysi. Kraina długich, białych obłoków. Pomimo dominującej nad Zatoką centralnej dzielnicy biznesu, to architektura innych części miasta, takich jak Devonport czy Tapakuna, decyduje o jego kameralnym charakterze. Auckland to niezliczona ilość niewielkich budynków o lekkiej konstrukcji zbudowanych na pagórkowatym terenie. Jest tu podobno największa liczba łodzi na świecie przypadających na jednego mieszkańca i dlatego też Auckland nazywa się miastem żagli. Z wielu miejsc w zachodniej części miasta widać wulkan Rangitoto. Jest koniec kwietnia, czyli początek nowozelandzkiej zimy. Aura jest zmienna, więc kiedy następnego dnia jedziemy zobaczyć centrum Auckland i oczywiście Queen Street, pada i jest dość chłodno. Oglądamy niezliczoną ilość niewielkich sklepów, restauracji i snack barów, prowadzonych w przeważającej części przez Chińczyków i Hindusów. Po południu idziemy na kawę do Parnell, która obok Remuera i Newmarket jest jedną z najzamożniejszych i stylowych dzielnic Auckland. W dzień powszedni panuje tu spory ruch, zwłaszcza w południe, kiedy zaglądają tu pracownicy z pobliskich biur, żeby zjeść szybki lunch. Mają niezły wybór pośród dalekowschodnich i europejskich niewielkich przytulnych restauracji. Jest tu też kilka małych galerii sztuki. Jedziemy szosą Tamaki Drive wzdłuż północnego wybrzeża Auckland i docieramy do Mission Bay, gdzie idziemy na nasze pierwsze w Nowej Zelandii zawijane w gazetę Fish and Chips. W Muzeum Pomniku ku Czci Poległych oprócz eksponatów z I i II wojny światowej oglądamy kolekcje z zakresu kultury brytyjskiej i maoryskiej. Jest tu wiele rzeźb oraz biżuterii z jadeitu z wizerunkiem Tiki, pierwszego człowieka według maoryskiej mitologii, będącego uosobieniem przodków i bogów. Jadeitowe wisiorki Hei Tiki to najpopularniejsza ozdoba, którą można kupić w sklepach jubilerskich i sklepach z pamiątkami. Nowa Zelandia to kraj będącego obecnie pod ochroną ptaka kiwi oraz wytępionego w XVIII wieku ptaka moa. Najwyższy obiekt Nowej Zelandii to Sky Tower. Atrakcją tego miejsca są skoki na bungee, jedna z wielu ciekawych rozrywek oferowanych w Nowej Zelandii. Pierwowzorem dla tego sportu był praktykowany do dzisiaj na pacyficznych wyspach Vanuatu zwyczaj jednego z polinezyjskich plemion. Mężczyźni skaczą tam z wysokiej bambusowej konstrukcji zabezpieczeni jedynie linami zrobionymi z lian. Zwyczaj ten jest praktykowany ku czci bogów i ma zapewnić bogate plony. Z Auckland kierujemy się na północ, gdzie jest cieplej i wciąż jeszcze słonecznie, mimo rozpoczynającej się nowozelandzkiej zimy. Jedziemy drogą numer 1. Mijamy Whangarei i
Zelandii zatrzymujemy się w miejscowości Paihia, głównym ośrodku turystycznym okręgu Bay of Islands. Podobnie jak w wielu innych miejscach Nowej Zelandii, latem można tu spotkać delfiny. Docieramy do historycznego miejsca Waitangi. Na trawniku przed Waitangi Treaty House w 1840 roku maoryscy wodzowie i brytyjscy koloniści podpisali pakt, który miał zakończyć konflikt pomiędzy Maorysami i białymi, których nazywano Pakeha, gwarantujący Maorysom prawo do ziemi i przyłączający Nową Zelandię do Imperium Brytyjskiego. Traktat nigdy ostatecznie nie został ratyfikowany i nie był przestrzegany przez białych osadników. Konflikty związane z nabywaniem ziemi przez kolonistów doprowadziły do wojen nowozelandzkich zakończonych formalnie w 1881 roku poddaniem się maoryskiego króla. Mango Nui to kolejne miejsce wakacyjnego wypoczynku, ale również niewielki port rybacki. Próbujemy tutaj ryb, których maoryskie nazwy trudno zapamiętać. Przed nami przejazd 90-milową plażą, która pomimo nazwy w rzeczywistości ma około 60 mil. Musimy zdążyć przed przypływem. Podobno latem odbywają się tu wyścigi aut terenowych, ale teraz plaża jest pusta. Początkowo mamy pewne obawy, ale nasze auto kupione na giełdzie samochodowej w Auckland sprawuje się dobrze. Na giełdzie oferowano głównie samochody japońskie, najdroższe okazały się terenowe Toyoty. Oprócz informacji uzyskanej od właściciela, wszystkie dane o samochodzie mogliśmy potwierdzić w punkcie informacyjnym, czyli małym biurze mieszczącym się w czymś w rodzaju przyczepy samochodowej. Pracownik biura wpisał numer rejestracyjny samochodu do komputera i po chwili dostaliśmy wydruk zawierający informacje o kolejnych właścicielach i przeprowadzonych naprawach auta, odkąd trafiło tutaj z Japonii. Jim, od którego ostatecznie kupiliśmy terenówkę w trakcie negocjacji, zdradził nam trochę więcej szczegółów o sobie. Kilka lat temu przyjechał do Nowej Zelandii z żoną i z dzieckiem z Zimbabwe. Decyzję o wyjeździe podjęli po tym, jak ich samochód został ostrzelany i omal nie zginęli. Jego ojciec był w Zimbabwe właścicielem firmy budowlanej. Wybrali z żoną Nową Zelandię ze względu na dość wysoki standard życia, chociaż nic nie dorówna przyrodzie Afryki, bo czy jest gdzieś burz taki jak w Afryce? Samochód odbieramy na drugi dzień. Formalności umowno-rejestracyjne polegają na wypełnieniu odpowiednich druków na poczcie i przesłaniu ich do właściwego urzędu. Potem samochód jest już nasz. Musimy przedostać się z plaży z powrotem na główną drogę, zanim zacznie się przypływ. Możemy to zrobić jadąc korytem rzeki, innego wyjścia nie ma. Im dalej na północ, tym więcej miejscowości zamieszkanych w przeważającej części przez Maorysów. Polinezyjscy przodkowie Maorysów przybyli na tę ziemię około 800 lat przed naszą erą. Abel Tasman po raz pierwszy odnotował ich istnienie w 1642 roku. James Cook natomiast zbadał dokładnie ten obszar w drugiej połowie XVIII wieku. Docieramy do przylądka Cape Reinga.
Miejsca, gdzie Ocean Spokojny spotyka się z Morzem Tasmana. Między Cape Reinga i North Cape znajduje się Zatoka Duchów. Według maoryskiej mitologii jest to miejsce, z którego duchy zmarłych wyruszają w powrotną podróż do ojczyzny Hawaiki. Kierujemy się z powrotem na południe. Chcemy zobaczyć półwysep Coromandel. Zatrzymujemy się w Thames, znanej z gorączki złota, która w drugiej połowie XIX wieku doprowadziła do gwałtownego rozwoju tego miejsca. Wynajmujemy pokój w małym, eleganckim moteliku prowadzonym przez dwie Angielki w średnim wieku. Większość takich miejsc, w których się zatrzymujemy, prowadzona jest przez ludzi, którzy przyjechali tu z Europy, żeby, jak sami mówią, wieść tu skromne, ale spokojne życie. Następnego dnia jedziemy do Hot Water Beach. Na plaży można wykopać sobie piaskową wannę z wodą termalną i mieć wrażenie przebywania w łaźni, ponieważ spod ziemi w kilku miejscach wydobywa się para i jest ciepło. Przed nami Bay of Plenty, czyli Zatoka Obfitości i największe miasto w tej okolicy Tauranga. Nazwę wymyślił podobno James Cook i faktycznie w Zatoce w latach 70. XIX wieku wielu farmerów dorobiło się pokaźnych majątków, uprawiając i eksportując kiwi. Owoce kiwi, czyli kiwi fruit, w odróżnieniu od ptaka, nazywane było chińskim agrestem, ponieważ zostało tu sprowadzone z Chin. Kierując się dalej na południe, docieramy do regionu i miasta o tej samej nazwie, Rotorua. Nie mamy wątpliwości, że jedziemy we właściwym kierunku, ponieważ towarzyszy nam coraz silniejszy zapach siarki. Rotorua leży na ciągnącej się 200 km rozpadlinie tektonicznej. Cały teren jest aktywny geotermalnie, na łąkach tu i ówdzie z ziemi wydostaje się para, a region z powodzeniem korzysta z geotermii do podgrzewania wody użytkowej. Najciekawsze widokowo miejsca, gdzie występują aktywne gejzery i gorące jeziora, stanowią atrakcję turystyczną Rotorua. Tepuja, nowozelandzki maoryski Instytut Sztuki i Rzemiosła. Brama do Instytutu Waharoa symbolizuje 5 etapów stworzenia świata. Krąg 12 masztów, Teheketanga Arangi, symbolizuje boski początek 12 boskich krain w kulturze Te Araba. Maoryska szkoła rzeźby i tkactwa. Tradycja nakazuje, że do szkoły mogą być przyjęci uczniowie, którzy udokumentują pochodzenie maoryskie w minimalnym zakresie określonym przez szkołę. Zasady tradycyjnej sztuki maoryskiej są ściśle określone. Kształty, motywy roślinne, kolory są odtwarzane w nowych kompozycjach zawsze według tych samych kanonów.
Atrakcją Tepuja jest maoryska wioska Pikirangi, a w niej tradycyjne maoryskie Marae, miejsce spotkań plemienia. Początkowo zaplanowane w tym miejscu jako swego rodzaju modelowy przykład, z biegiem czasu zaczęło praktycznie funkcjonować jak inne Marae w Nowej Zelandii. Na terenie Doliny Termalnej Pakareba znajduje się około 500 jezior i 65 gejzerów. Wśród nich najsłynniejszy gejzer Pohutu. Erupcja Pohutu następuje do 20 razy dziennie na wysokość około 30 metrów. Wulkan i jezioro Tarawera. Erupcja wulkanu w 1886 roku zniszczyła pobliskie wioski. Zginęło wówczas 147 Maorysów i 6 Europejczyków. Na zawsze zasypane zostały malownicze, różowe i białe tarasy, z których słynęło to miejsce i które można podziwiać już tylko na starych fotografiach. Inny interesujący rejon termalny to świat geotermalnych cudów Waiho-Tapu, czyli święte wody. Obfituje w wielobarwne gorące jeziora i stawy błotne. W wielu miejscach wydobywające się z wody lub błota gazy tworzą bąble. Słychać pulgotanie i czuć zapach siarki. Gejzer Lady Knox wybucha codziennie o 10:15. Erupcja następuje na wysokość do 20 metrów. Szampański staw został tak nazwany z powodu nieustannie musującej wody. Dom Kiwi to wystawa i centrum informacyjne. W specjalnych, zaciemnionych pomieszczeniach ptaki mogą się tutaj rozmnażać pod opieką ludzi. Kiwi to ptaki nocne, można je oglądać tylko przy minimalnym oświetleniu. Prawie każde miejsce, gdzie znajduje się coś do obejrzenia przez turystów,
Ma również swoją małą galerię zakupową. Są tutaj wyroby biżuteryjne z jadeitu i muszli, rzeźby w stylu mauryskim, naturalne kosmetyki wyprodukowane na bazie miejscowych glinek, roślin i miodu. Na terenie ogrodów rządowych znajduje się dawne centrum uzdrowiskowe, zbudowane tutaj w 1908 roku. Obiekt, w którym korzystając z gorących źródeł Rotorua leczono weteranów I wojny światowej. Obecnie mieści się tutaj Muzeum Sztuki i Historii Rotorua. Obok znajdują się odnowione czynne łaźnie w stylu Art Deco. Będąc w Nowej Zelandii, nie omijamy stolicy państwa Wellington, które porównywane jest do San Francisco ze względu na pagórkowaty teren i aktywność sejsmiczną oraz miejski tramwaj linowy. Te Papa Tongarewa, najbardziej znane muzeum Nowej Zelandii. Obszerną częścią ekspozycji są przedmioty i prezentacje multimedialne opisujące warunki geograficzne i geologiczne Nowej Zelandii oraz jej historię. Z Wellington przez cieśninę Cooka przeprawiamy się promem na Wyspę Południową i lądujemy w niedużym portowym miasteczku Picton. Później jedziemy w większej części wzdłuż wschodniego wybrzeża Wyspy Południowej. Ruch jest niewielki, więc spokojnie możemy przyglądać się krajobrazom. Zatrzymujemy się, żeby na wulkanicznym wybrzeżu obejrzeć kolonie wypoczywających fok. Okazuje się, że foki nie reagują zbyt gwałtownie na nasz widok. Uciekają natomiast, kiedy zaczynamy ze sobą rozmawiać, dlatego przyglądamy się fokom w ciszy. Nie udaje nam się zaobserwować pingwinów, pomimo informacji, że mają tutaj swoje stanowiska. Fascynujące są góry Nowej Zelandii, Alpy Południowe. Zajmują środkowo-zachodnią część Wyspy Południowej, ale widoczne są również ze wschodniego wybrzeża. Chcemy dojechać do Christchurch, a potem do znajdującego się na końcu Wyspy Południowej półwyspu Otago.
Christchurch zostało założone przez Anglikanów w 1850 roku ze względu na znajdujące się w okolicy pastwiska, doskonałe do hodowli owiec. Obecnie Christchurch, które posiada również wiele architektonicznych i turystycznych atrakcji, nazywa się miastem ogrodów. W 2010, 2011 i 2012 roku miały tu miejsca trzęsienia ziemi, które uszkodziły wiele budynków, były ofiary śmiertelne. Z drogi biegnącej nad zatoką zbaczamy w głąb półwyspu, żeby zobaczyć Larnach Castle. Jest to jedyny zamek w Nowej Zelandii. Wybudowany został przez ministra korony Williama Larnacha w drugiej połowie XIX wieku. Jest tak nietypowym elementem tego krajobrazu, że musimy go obejrzeć szczegółowo. Półwysep z małymi domkami, panującym tam spokojem i otwartą przestrzenią jest kwintesencją Nowej Zelandii. Jednak na początku XIX wieku dla przypływających w te okolice łowców fok i wielorybów tubylcy nie okazali życzliwości. Maorysi zabili i zjedli 4 marynarzy. Kolejnych 3 straciło życie w okolicy plaży morderców. Nowa Zelandia czasem wydaje się nam być światem rzeczy dziwnych, niespotykanych produktów, usług, ubrań, zachowań. Z drugiej strony to kraj bardzo rodzinny. Wiele jest miejsc w Nowej Zelandii zaaranżowanych specjalnie dla dzieci, w których podejmuje się próbę prostego wytłumaczenia świata znajdującego się wokół nas. Nowa Zelandia to także królestwo small biznesu. Nie spotyka się tutaj wielu szyldów międzynarodowych korporacji. Dunedin założyli członkowie Scottish Free Church w 1848 roku. Kilkanaście lat później, w związku z trwającą ponad 20 lat gorączką złota, miasto stało się centrum finansowym kraju. Obecnie to 120-tysięczne miasto uniwersyteckie, mające szkocki i wiktoriański charakter. Położone jest nad zatoką przy półwyspie Otago. Na wyspie południowej jest nam trochę zimno, w końcu to nowozelandzka zima. Postanawiamy przenieść się w cieplejsze rejony, do Australii. W ostatniej chwili zdajemy sobie sprawę, że konieczna jest wiza. Na szczęście mam ze sobą laptopa, więc podanie o wizę wysyłam w dniu wyjazdu, siedząc na plaży. Na lotnisko przyjeżdżamy spóźnieni, jednak przechodzimy przez check-in, co oznacza, że w międzyczasie dostaliśmy wizy i możemy odlecieć do Sydney. W Królewskim Ogrodzie Botanicznym rolę gołębi pełnią papugi i ibisy. Budynek opery to architektoniczny pomysł lat 50. Obiekt oddany do użytku w 1973 roku stał się znakiem rozpoznawczym Sydney. Projekt został zrealizowany zgodnie z koncepcją Duńczyka Jirna Utzena przy
przy współpracy z biurem inżynierskim O'Rourke Partners. Okrągłe nabrzeże jest ruchliwą przystanią promową i miejscem, od którego podobno turyści rozpoczynają zwiedzanie. Uliczni muzykanci w tym miejscu to typowy widok. Charakterystyczną muzykę i sztukę plastyczną aborygenów spotykamy w wielu miejscach Sydney. Hyde Park Barracks to budynek wybudowany w 1819 roku, zaprojektowany przez architekta ze Swańca Francisa Greenawaya. Pełnił funkcję więzienia dla setek osób zesłańców z Wielkiej Brytanii. Obecnie pełni funkcję muzeum. Queen Victoria Building, według niektórych opinii, to najpiękniejsze centrum handlowe świata. Powstało w kryzysowych latach 90. XIX wieku jako główna hala targowa miasta. W centrum mijamy emigrantów ze Sri Lanki, protestujących przeciwko polityce rządu Sri Lanki wobec tamilskich tygrysów. Darling Harbour to największy współczesny projekt Sydney. W XIX wieku był portem dla większości statków handlowych. Obecnie pełni funkcje komercyjne. Znajdują się tutaj restauracje, sklepy, muzeum morskie, akwarium, centrum wystawowe i centrum handlowe. Rzut okiem na Bondi Beach.
Plaża położona jest po wschodniej stronie miasta, właściwie na przedmieściach z zabudową z lat 30. XX wieku. Postanawiamy wybrać się tam, gdzie odpoczywają Australijczycy, o ile nie jadą w podróż życia do Europy, czyli na wyspy Fidżi. Kiedy lecisz samolotem na wschód i przesiadasz się parę razy, otoczenie się zmienia. Towarzystwo skoncentrowanych na sobie pełnych dystansu Europejczyków zmienia się na dalekowschodni miks kultur. Jest dużo ludzi, atmosfera staje się swobodniejsza. Obowiązujący strój to t-shirt i klapki Japonki. Lądujemy w Nadi na Viti Levu, jednej z 333 pacyficznych wysp tego państwa. Na lotnisku po krótkich negocjacjach z menadżerką biura podróży młodą Fidżijką kupujemy kilkudniowy pobyt na wyspach Jasabas dla podróżujących z plecakiem oraz turystów niezależnych, ponieważ za takich się uważamy. Zaskakująco sprawnie odbywa się dystrybucja turystów na poszczególne wyspy. Statek krąży pomiędzy wyspami codziennie. Mniejsze łódki o określonej porze dowożą i odwożą turystów, którzy w ten sposób łatwo przemieszczają się z wyspy na wyspę. Na wyspach szybko poznajemy zasadę Fiji Time. Jeżeli ktoś chce Ci dać do zrozumienia, żebyś przestał się niecierpliwić, powie Ci Fiji Time. Pomimo zimy turystów takich jak my jest dość sporo. Najwięcej jest młodych ludzi, studentów z Ameryki, Australii, Nowej Zelandii. Największą atrakcją wysp jest możliwość nurkowania wokół raf oraz zwiedzanie podwodnych jaskiń. Na Bounty Island w ramach rozrywek przygotowanych dla turystów oglądam prezentację rozbijania orzecha kokosowego. Jest gorąco, ocean jest spokojny. Można obserwować ryby nawet nie wchodząc do wody. Udaje mi się sfilmować płaszczkę. Dostrzegam też szybko śmigającą w słońcu płetwę rekinka rafowego, ale znika zanim udaje mi się uruchomić kamerę. Kolory kończącego się dnia na Fidżi są niepowtarzalne. Wygląd nieba i natężenie światła zmienia się bardzo szybko. W tym samym czasie po jednej stronie wyspy można oglądać krwawy zachód słońca, po przeciwnej pastelowy wschód księżyca.
White Sandy Beach to spokojna wyspa zarządzana przez dynamiczną Mam Boss. Można tu beztrosko wylegiwać się na hamaku. Odpływ na tej wyspie odkrywa całe połacie morskiego dna. Rodziny z pobliskich wysp organizują mecz rugby. Wieczorem prezentują miejscową specjalność – taniec bula. Ponieważ jest zima, wieje monsun. Czekamy na pełnię księżyca, żeby wiatr się w końcu uspokoił. Kiedy właściciele tak zwanego resortu, w którym mieszkamy, zabierają nas na przejażdżkę łodzią, dowiadujemy się, że wyspy w większości należą do miejscowych rodzin lub osób prywatnych. Sąsiednia wyspa należy do Britney Spears, którą mieli okazję się spotkać osobiście. Mam Boss, czyli mama szefowa, łapie dla nas potężnego kraba, którego zjemy wieczorem podczas wspólnej kolacji z naszymi gospodarzami, do których należy wyspa. Krab przyrządzony jest sokiem kokosowym z rosnących w ogrodzie palm oraz słodkimi ziemniakami z ogrodowej grządki. Grządka uprawiana jest przez pana domu przy pomocy maczety, która jest bardzo praktycznym narzędziem potrzebnym do wykonywania codziennych czynności. Maczetą spulchnia się ziemią, wykopuje bulwy, ścina orzechy kokosowe. Przydatna jest też dzida, którą można złowić rybę. Atrakcją na Nuya Lai Island jest błękitna laguna, znana z filmu o tej samej nazwie. Jest tu rafa koralowa z dużą ilością kolorowych ryb, biała plaża i możliwość bliskiego spotkania z rekinami tygrysimi. Na koniec czekam spokojnie na moją łódkę, która zabierze mnie na statek płynący z powrotem do Dennerau.